My w pracy nad marką Kujawsko-Pomorskiego uwzględnialiśmy takie grupy odbiorców jak mieszkańcy, młodzież, która coraz istotniejsza i ważniejsza jest dla regionów. Oczywiście turystów rekreacyjnych, ale także turystów wewnętrznych i turystów biznesowych. Niemniej ważne były dla nas także grupy związane z biznesem, czyli inwestorzy polscy i zagraniczni, ale nie zapominaliśmy również o inwestorach lokalnych, którzy budują na co dzień markę regionu. I tutaj dla nas odkrycie, ponieważ to spiritus movens Kujawsko-Pomorskiego moglibyśmy określić w takich 3 słowach: spokój, impuls i moc. Ja byłem zaangażowany w pracę nad marką województwa praktycznie od samego początku, kiedy były warsztaty, gdzie ustalaliśmy tożsamość marki, w jaki sposób ona się kształtuje, z czego się składa. Sprawdzaliśmy, jak różne miasta się odnajdują w województwie, jak ze sobą współpracują. Bardzo ciekawy proces. Proces badawczy, który był zastosowany przy budowaniu tożsamości marki, był wieloetapowy i uwzględniał wiele elementów. I tak to powinno być robione, bo nie możemy się skupiać tylko na jednym badaniu, ale trzeba też dotrzeć do ludzi, którzy mieszkają w tym regionie. Trzeba dotrzeć do firm, do instytucji, które też składają się na tożsamość tego województwa, więc absolutnie to jest bardzo istotne, żeby robić to wieloetapowo. Ważnym aspektem, który wynikł właśnie w rozmowach z ludźmi, była ambicja, że jest to region, który jest niezwykle ambitny, który chciałby więcej, który widzi, że ma potencjał do tego, że może więcej i że może osiągnąć bardzo wiele. White Studio istnieje na polskim rynku od ponad 17 lat. Specjalizujemy się głównie w brandingu, a nasze projekty zna praktycznie każdy Polak. Projektowanie identyfikacji dla regionu jest czymś bardzo szczególnym. Jest to bardzo skomplikowany i złożony organizm, który ma wiele podmiotów, wiele elementów i ciężko jest to wszystko zawrzeć w jednym prostym znaku. Oczywiście najprościej byłoby się odwołać do przyrody, do natury, natomiast staraliśmy się znaleźć coś ciekawego, coś, co będzie wyjątkowego. Poszukiwania, które prowadziliśmy w różnych kierunkach, doprowadziły nas do dorobku kulturowego, w szczególności do tańca regionalnego. Naszym zadaniem było znalezienie charakterystycznego kodu kolorystycznego, który wyróżni markę Kujawy-Pomorze na tle innych województw. I tutaj dobrą bazą do tego była mieszanka kolorystyczna występująca na strojach kujawskich. Niebieski to kolor uspokajający, relaksujący, natomiast czerwony to kolor dynamizujący i zachęcający do działania. Znak składa się z 2 elementów. Białego pola, który symbolizuje przestrzeń, obszar regionu, oraz elementu dynamicznego, który jest w ciągłym ruchu. Ten element nawiązuje do tańca, ale też mówi o energii wypływającej z regionu, o kreatywności i przedsiębiorczości ludzi tutaj mieszkających. Bardzo istotne jest to, że znak marki nie nawiązuje tylko do jednego symbolu, do jednej tematyki, ale mówi o pewnej energii płynącej województwa, o jego dynamice. Dzięki temu może skutecznie promować wydarzenia z różnych dziedzin, np. nauki, kultury, sztuki czy biznesu. Zarekomendowaliśmy również skrócenie nazwy marki. Idąc z duchem czasu i kierując się ekonomią języka, czyli ogólną tendencją do skracania wszelkich komunikatów językowych, wprowadziliśmy nazwę Kujawy-Pomorze. Jest ona krótka, czytelna i łatwa do zapamiętania. Marka jest niejako drogowskazem i takim przewodnikiem po tym, jak się skutecznie komunikować z różnymi grupami odbiorców.